gdzie znajduje się najwyżej tryskająca w Polsce kolorowa fontanna, gdzie odbył się pierwszy zagraniczny koncert Fryderyka Chopina, dlaczego powstał ten piękny park, gdzie znajduje się najstarszy w Europie zachowany do dziś młyn papierniczy, jak produkowano papier przeszło 4 wieki temu i jak sprawdziła się Magda w roli kasiarza. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do jednego z piękniejszych uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej. Zabieramy Was dziś do niezwykłej miejscowości położonej w okolicy licznych atrakcji gór stołowych i Kotliny Kłodzkiej. Odwiedzamy położone w województwie dolnośląskim Duszniki-Zdrój. Te nieduże miasto jest niezwykle ciekawym punktem na turystycznej mapie Polski. Znajdziecie tu zabytki techniki, uroczy park i najwyżej tryskającą w Polsce fontannę. Sprawdźcie z nami, co zobaczyć i jakie atrakcje oferują Duszniki-Zdrój. Dusznicka papiernia należy do najstarszych młynów papierniczych zachowanych do dziś w Europie. Jest to jednocześnie jedna z najstarszych budowli przemysłowych na Dolnym Śląsku. Unikatowa architektonicznie, wzbogacona jest niezwykłymi dla tego typu budowli dekoracjami malarskimi wnętrz w części mieszkalnej. Biorąc pod uwagę te powyższe cechy oraz bogate zbiory muzealne, można stwierdzić, że Muzeum Papiernictwa jest obowiązkowym punktem programu podczas pobytu w Górach Stołowych. Historia młynów papierniczych na terenie Śląska zaczęła się u schyłku XV wieku, kiedy tereny te należały do Królestwa Czech. Pierwsze czerpalnie powstały we Wrocławiu, Świdnicy, Nysie i Raciborzu. Wraz z przejęciem władzy przez Habsburgów koniunktura na wyroby papiernicze wzrosła jeszcze bardziej. Spowodowało to uruchomienie kolejnych zakładów, w tym młyna w Dusznikach. Lokowano je zazwyczaj na obrzeżach miejscowości z powodu przykrych zapachów towarzyszących produkcji i w pobliżu wody, którą za pomocą kół wodnych wykorzystywano jako źródło napędu. Do naszych czasów z tysięcy dawnych europejskich papierni przetrwało jedynie około 30. Jednak to dusznicki młyn uchodzi za najpiękniejszy w Europie. Młyn został wzniesiony przed 1562 rokiem nad brzegiem Bystrzycy Dusznickiej. Woda, będąca siłą napędową papierni, przyczyniła się także do jego kłopotów. Na początku XVII wieku powódź zniszczyła zabudowania. Ówczesny właściciel wykazał się jednak smykałką organizacyjną i wykorzystując ściany starej budowli wzniósł nową, bardziej okazałą i solidniejszą, zdolną oprzeć się kolejnym powodziom. W następnym stuleciu dokonano kolejnej przebudowy, dodając drewniane szczyty ze ślimacznicami. Takie dekoracyjne elementy stosowane były w okazałych barokowych gmachach, kościołach i bogatych kamienicach, co potwierdza zamożność właścicieli dusznickiej papierni. A kto był właścicielem młyna w Dusznikach? O tym za chwilę. Od momentu powstania aż do schyłku
Młynem w Dusznikach zarządzały 3 znamienite rody papierników: Kreczmerowie, Hellerowie i Wiechrowie. Protoplastą pochodzących z Saksonii Kreczmerów był Nikolaus, a rodzina ta zarządzała papiernią przez ponad wiek. W tym czasie znacznie poprawiono jakość dusznickiego papieru, m.in. dzięki zastosowaniu do jego produkcji wody mineralnej z okolicznych źródeł. W 1607 roku ród doczekał się rzadko spotykanego wśród papierników zaszczytu. Cesarz Rudolf II Habsburg nadał im herb, a nieco później tytuł szlachecki, którym szczycili się kolejni duszniccy papiernicy z rodu Kreczmerów. Rozwój trwał do 1706 roku, gdy nagle z niewyjaśnionych przyczyn Wilhelm Kretschmer sprzedał papiernię Johannowi Antonowi Hellerowi. Pochodzący z czeskiego Frydlantu Hellerowie przez ponad 100 lat rządów rozbudowali młyn o tzw. dolną papiernię mieszczącą się w budynku dawnej kuźni. Dzięki temu dusznicki zakład mógł sprostać zadaniu dostarczania papieru do wszystkich wrocławskich urzędów. Po wojnach śląskich, po których duszniki przyłączono do Prus, następował dalszy rozwój papierni, m.in. dzięki nowym maszynom do wyrobu masy. Dzięki nim zwiększono produkcję oraz poprawiono jakość papieru, czym rodzina szczyciła się ogromnie. W 1750 roku Fryderyk II Wielki nadał Hellerom tytuł nadwornego królewskiego papiernika. Pod koniec XVIII stulecia młyn zatrudniał około 40 pracowników, co dawało mu miejsce wśród największych papierni na Śląsku. W tym czasie zrobiono także kolejny krok w celu upiększenia budynku, dodając 8-kątny pawilon wejściowy oraz ozdabiając elewacje między oknami. Dobre czasy skończyły się na początku XIX wieku. Wojny napoleońskie, kryzys gospodarczy i nieumiejętne zarządzanie przez Johanna Leo Königera doprowadziły do licytacji papierni w 1822 roku. Papiernie w Dusznikach nabywają pochodzący z Woliborza koło Nowej Rudy Wiechrowie. Była to rodzina, która nie miała wcześniej nic wspólnego z produkcją papieru, co niestety odbiło się na dusznickim młynie. Wprawdzie podjęto jeszcze próby ratowania sytuacji, sprowadzając nowe maszyny i nowoczesną turbinę Francisa, jednak na niewiele się one zdały i już w okresie międzywojennym praktycznie zaniechano produkcji. W 1939 roku ostatni właściciel przekazał papiernię miastu w celu utworzenia muzeum. Idea upadła w wyniku wybuchu wojny. Po jej zakończeniu przez długie lata brakowało koncepcji zagospodarowania budynku. Pojawiły się pomysły przekazania obiektu na magazyn owoców lub wręcz wyburzenia. Dopiero w początkach lat 60. powróciła koncepcja utworzenia Muzeum Papiernictwa. Dzięki życzliwym ludziom udało się skompletować stare maszyny i eksponaty. Wspólnym wysiłkiem wielu osób w 1971 roku uruchomiono żywe Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Obecna papiernia w Dusznikach jest zespołem składającym się z 3 części. Najstarszą jest murowany budynek właściwego młyna, który pełnił funkcje mieszkalno-produkcyjne, z suszarnią ulokowaną w drewnianej części strychowej. Wraz z rozwojem produkcji w XVIII wieku dobudowano do niego drewniany budynek suszarni oraz ozdobny pawilon wejściowy. Wewnątrz w przyziemiu o najstarszych i najsolidniejszych murach mieściła się czerpalnia papieru oraz pomieszczenia do tzw. brudnej roboty, w których stare szmaty poddawano gniciu, gotowaniu i mieleniu na masę papierniczą. Piętro miało charakter produkcyjno-magazynowy oraz mieszkalny. O tym, że na tej kondygnacji mieszkano, świadczy układ pomieszczeń oraz wykurz latrynowy, ówczesny szczyt luksusu. Na poddaszu znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne z zachowanymi do dziś unikatowymi malowidłami ściennymi. Zawierano w nich umowy handlowe oraz przyjmowano gości.
Odwiedzając muzeum będziecie mieli okazję obejrzeć dwie wystawy stałe. Pierwsza poprowadzi Was przez 2000-lecia produkcji papieru, od momentu, gdy Chińczycy go wynaleźli, a Arabowie sprowadzili do Europy. Dowiecie się, jak odkrywano kolejne metody czerpania i jak rozwijał się przemysł papierniczy w Polsce. Zobaczycie maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji papieru i sprawdzania jego jakości. Uważni dowiedzą się także, z jakich nietypowych składników powstaje tzw. papier słoniowy. No chyba, że się domyślacie. Druga część wystawy opowiada, jak rozwijały się metody produkcji i pojawiały się papiery o różnych właściwościach. Jak znajdowano dla nich kolejne zastosowania, nawet te, o których zazwyczaj milczymy. Zobaczycie także, co dziś z papieru się wytwarza i tworzy. Specjalne miejsce w muzeum zajmuje też wystawa Polski pieniądz papierowy. Możemy zobaczyć na własne oczy, jak zmieniały się polskie pieniądze od 1794 roku do dziś, w jaki sposób tworzono ich zabezpieczenia oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydowano się na denominację złotego. Co więcej, można sprawdzić pod światłem UV oraz podczerwienią zabezpieczenia, jakie istnieją na współczesnych banknotach. A jeśli tego Wam będzie mało, to niczym w wabanku będziecie mieli okazję wcielić się w postać słynnego kasiarza Quinto i otworzyć sejf. Jak pan to zrobił? Trzeba było uważać. My już wiemy, że Magda minęła się z powołaniem. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Pierwsze wzmianki o dusznikach pojawiają się w dokumentach z początku XIV wieku. Miasto czerpało zyski głównie z handlu i prawa składu towarów przewożonych szlakiem handlowym z Czech na Śląsk oraz wydobyciu ród żelaza, które zresztą wyczerpały się dość szybko. Od XVI stulecia rozwija się także przemysł tkacki i papierniczy oraz handel suknem. Pomimo że pierwsze wzmianki o wodach mineralnych pojawiają się już w XV wieku, to dopiero w połowie XVIII stulecia przeprowadzono pierwsze badania źródeł i już w 1769 roku duszniki otrzymały status uzdrowiska. Z początkiem XIX wieku powstają pierwsze urządzenia kąpielowe, zajazdy i dom towarzyski. Zaledwie kilka lat później miasto staje się jednym ze znaczniejszych uzdrowisk w regionie. Odkryte zostają kolejne źródła. Po doprowadzeniu w początkach XX wieku linii kolejowej następuje rozkwit uzdrowiska. W sierpniu 1826 roku na kurację wraz z matką i siostrami przybył do Dusznik 16-letni Fryderyk Chopin, który dał tu 2 koncerty, które uważane są za pierwsze zagraniczne występy młodego pianisty. Dochód z nich przeznaczony został na utrzymanie sierot. Dla upamiętnienia tego wydarzenia od 1946 roku organizowany jest w Dusznikach Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Pamięć wielkiego kompozytora eksponowana jest w uzdrowisku na każdym kroku. Pomniki, nazwy ujęć, budynków i ulic, czy muzyka podczas pokazu kolorowej fontanny.
Oprócz Chopina i smacznych oraz przede wszystkim zdrowych wód mineralnych, kuracjusze przyjeżdżają do Dusznik ze względu na park zdrojowy. Powstał on pod koniec XIX wieku wraz z budową palmiarni w domu zdrojowym. Twórcą założenia był królewski architekt Geisler, który oprócz budynków zdrojowych zaprojektował układ alejek i miejsc wypoczynku i spotkań kuracjuszy. Dzięki tym założeniom obok infrastruktury uzdrowiskowej pod koniec wieku funkcjonowała tu także cukiernia, sala koncertowa oraz czytelnia prasy. Bezpieczeństwa w ogrodzonym parku strzegł policjant, a nad całością założenia czuwał ogrodnik. Podczas spaceru nasuwa się pytanie, dlaczego tak mocno inwestowano w infrastrukturę uzdrowiskową w tak niewielkim mieście jak Duszniki. Otóż gdy na przełomie XVIII i XIX wieku uzdrowiska przeżywały rozkwit, oferowane przez nie usługi były towarem ekskluzywnym. Nie było państwowych dotacji czy refundowania terapii, dlatego pozwolić na nie mogli sobie tylko nieliczni. I jak nie od dziś wiadomo, towar ekskluzywny wymaga odpowiedniej oprawy. Dlatego kuracjusze oprócz samych zabiegów wymagali także najlepszych warunków pobytu. Niezniszczone podczas wojny uzdrowisko już w 1946 roku przyjmowało kuracjuszy. Przez pierwsze lata wyremontowano i odnowiono budynki, zadbano także o zieleń w parku. Obecnie niewiele różni się on od tego, który mogli oglądać kuracjusze na początku XX wieku. Rozległe trawniki, klomby kwiatowe, finezyjnie poprzycinane krzewy, szpalery drzew, a także mała architektura parkowa. Wszystko to sprawia, że po parku spaceruje się przyjemnie, a czas płynie tu w zupełnie innym tempie. W Dusznickim Parku Zdrojowym zlokalizowano 4 fontanny, ale główną atrakcją jest jedna z nich powstała w 1905 roku. Pomysł na nią przywiozły do Dusznik władze miasta, które podpatrzyły ją na wystawie światowej w Paryżu. W ten sposób powstała najwyżej tryskająca w Polsce, bo na wysokość 45 metrów, fontanna. Zostawiamy Was teraz na chwilę sam na sam z kolorową fontanną z Dusznik. Niestety, ze względu na prawa autorskie, podkład muzyczny nie jest oryginalny.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.